Mam tu taki okaz bazylii. Wygląda źle. Liście małe, słabo wybarwione, usycha. A tu teraz ta sama bazylia po kilku tygodniach. Liście większe, kolor piękny, wypuszcza kolejne. Wróciła do życia. W tym filmie opowiem Wam, co zrobić, żeby uratować sadzonkę, jak ją obcinać, żeby mieć więcej bazylii. Już na pierwszy rzut oka widać, że bazylia ma za małą doniczkę względem masy zielonej. Doniczka 8 cm, a cała roślina ma tak 23-24 cm. A jak spojrzeć na nią tak z bliska, to widać, że jest też gęsto posadzona. Tu jest więcej niż jedna roślina. Jest im tu za ciasno. One walczą między sobą o wodę, składniki odżywcze. A korzenie wyglądają tak. Mocno zbite, mało jasnych. Trzeba to rozluźnić. Nie bójcie się rozrywania korzeni. W takich przypadkach to może tylko pomóc. Pobudzi je do wzrostu. Z nowej ziemi i większej doniczki bazylia będzie zadowolona. Moja doniczka jest kilka rozmiarów większa. Bazylia mogła sobie rosnąć w tej malutkiej doniczce u producenta. Ciasnotę rekompensowały idealne warunki, wilgotność powietrza, gleba, oświetlenie, nawozy. Tego w domu czy w ogrodzie nie da się zrobić. Trzeba jej dać normalne warunki, dlatego przesadzanie to jest jeden z najważniejszych zabiegów. Korzenie muszą mieć miejsce, by być zdrowe i żeby odżywiły roślinę. I tak wygląda różnica w wielkości doniczek. To teraz czas na wybranie dla bazylii miejsca. W większości poradników przeczytacie, żeby postawić roślinę na słońcu, ale sklepowa sadzonka jest słaba. Słońce pewnie widziała tylko przez szybę. Musi się do niego przyzwyczaić. Ja swoją postawię na razie w cieniu. Jeśli nie macie ogrodu, może stać na balkonie lub na przykład parapecie w kuchni. Żeby się zagęściła, będzie obrywana. I tutaj nie obrywajcie liści. Ja wiem, że to kusi, ale jest to częsty błąd. Sama też tak kiedyś robiłam i przekonałam się, że to po prostu nie ma sensu. Zostanie Wam goła łodyga, która się nie zagęści. Liści nie będzie więcej, będzie ich mniej. Pokażę Wam, jak to zrobić, żeby zmusić bazylię do rozkrzewiania się. Zobaczcie, usuwam wierzchołek w tym miejscu, nad liśćmi, nad węzłem. Może być wyżej lub niżej, w zależności ile potrzebujecie. Pamiętajcie, że liście i kawałek łodygi muszą zostać, bo właśnie z tego miejsca wyrosną kolejne dwie gałązki. Zobaczcie jeszcze raz, jakie to proste. W ten sposób z jednej gałązki będą dwie i tak dalej. Roślina nam się zagęści. Pokażę Wam, jakie to efekty przynosi. Tą samą zasadę stosuję w przypadku mięty. I wygląda to tak. Tu możecie zobaczyć, jak pięknie się rozgałęziła. I tutaj ważne jest, żeby obrywać ten wierzchołek. To teraz wracamy do bazylii. Po przesadzeniu trzeba ją podlać. Przy podlewaniu też warto zachować umiar. Bazylia lubi, gdy gleba jest wilgotna, ale nie mokra. Teraz też pojawia się pokusa, żeby dać trochę nawozu, ale lepiej z tym poczekać kilka dni, tydzień. Roślina już dość stresu miała, a jeszcze świeżo po przesadzeniu korzenie są uszkodzone. Lepiej też unikajcie nadmiernego nawożenia azotem. To może prowadzić do zbyt bujnego wzrostu liści, a to odbywa się kosztem smaku. W ten sposób możecie uratować praktycznie każdą sadzonkę. Taka bazylia najlepiej będzie rosła w ogrodzie lub na balkonie. Na okiennym parapecie też będzie Wam rosła. Po prostu będzie to nieco wolniej, będzie trochę mniejsza. W tym przypadku dobrze wybrać takie okno, które daje jej najwięcej światła. Bazylia najlepiej rośnie w miejscach słonecznych. Ona potrzebuje tak co najmniej 6 godzin bezpośredniego światła dziennego. Odpowiednie nasłonecznienie pomaga jej rosnąć i sprawia, że liście są też bardziej aromatyczne. Roślina jest żarłoczna, lubi nawożenie. Tak co jakiś czas można dać jej na przykład biohumus. A słyszeliście, że podobno jak liście zbiera się rano, to smakują lepiej? Ja rano nigdy nie mam na to czasu niestety. Napiszcie, czy tak jest, jeśli spróbujecie. Udanych zbiorów! Do zobaczenia!